Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Q&A. Jestem właśnie na sekcji komentarze i będę czytał Wasze wpisy i komentarze i sugestie i je na bieżąco komentował, wyciągał wnioski i omawiał. Dawid napisał: zastanawiam się również nad zwiększeniem częstotliwości klatek animacji postaci, np. śmierć, utrata przytomności wroga itd. Można to zrobić za pomocą interpolacji plus AI. W jakim formacie są animacje, pytasz? Animacje są w plikach PNG albo WebP i są to albo sekwencje animacji, albo pojedyncze klatki. Natomiast odnośnie Twojego pytania, czy można by zagęścić animację? Wiesz co, w chwili obecnej osobiście tak uważam, że klatek animacji jest dość dużo w grze, w sensie w oryginale, i z tego właśnie korzystam. Bieganie wygląda bardzo fajnie. Oczywiście ataki są zrobione z 3 klatek animacji po to, żeby błyskawicznie wróg odpowiedział kontratakiem albo atakiem, ponieważ wszystko dzieje się szybko, więc jeżeli kolizja ma zachodzić w tym momencie, kiedy on atakuje, animacja nie może trwać długo. Przynajmniej na tą chwilę tak to widzę. Także jeśli pojawi się taki pomysł w mojej głowie, że faktycznie warto byłoby to zrobić, to jak najbardziej. Natomiast musiałbym się zastanowić, spędzić kilka chwil nad tym i wtedy będę wiedział. Bo oprócz tego, że można zagęścić klatki animacji, trzeba jeszcze je zaimplementować. Także może wrócimy faktycznie do tego. Także nie zapominam o tym, Ty też nie zapominaj. Wróćmy do tego za jakiś czas. Tutaj użytkownik o nazwie X1257X sugeruje tutaj, żeby można obrócić ten projekt w stylu MMO. Gra MMO rządzi się nieco innymi prawami, dlatego ja osobiście tego na pewno nie zrobię. Może jednak zrobić lepiej Fallouta w 3D. No właśnie. Może lepiej by było popchnąć dodawanie map i questów, a później bajerów. Wiesz co, generalnie tworząc tą grę, to staram się dodawać w takich momentach nowe elementy, które graniczą z poprzednimi, które zrobiłem. Przykładowo, nie chcę teraz wskoczyć na dodawanie questów, bo to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ do tego momentu muszę wykonać wiele innych czynności, które będą bazą do questów. Wszystko w swoim czasie. Na wszystko przyjdzie czas, tylko muszę najpierw na bieżąco usuwać błędy, bugi, dodając tymczasem nowe elementy. Także to nie jest takie proste, jak się być może niektórym wydaje. Fallout 2 jest bardzo złożoną grą, to jest dosłownie jak mały organizm. Wszystko z wszystkim współdziała. Ja też odkrywam na bieżąco niektóre elementy, o których nie byłem świadomy wcześniej. Także to wszystko wymaga bardzo wielu stron podejścia do tematu. Bruch 1619 twierdzi, że nie wie do dzisiaj, jak zrobić przeładowanie. Klikasz środkowym przyciskiem myszy, wybierasz przeładuj i klikasz. Wówczas następuje przeładowanie. Od razu mówię, że przy atakach bezpośrednich ta gra będzie absolutnie nie do przejścia, o ile nie nauczysz się mapy na pamięć. Chociaż nie wiem, jak wyobrażasz sobie np. Military Base albo działka na enklawie. Pograłem chwilę w demo. Kulka w łeb z partyzanta jest jednocześnie trochę nierealistyczna, bo czas reakcji przeciwników to 1/100 milisekundy. Wiesz co? Jeśli chodzi, zacznę od samego końca. Reakcja przeciwników zależy od tego, jaką masz wartość. Czas reakcji wrogów zależy od naszej inicjatywy. Natomiast jak wyobrażam sobie działka na enklawie? Podobnie jak rośliny krwiożercze. One stoją w miejscu, kiedy się zbliżymy, to zaczynają atakować. Czy będą cienie w grze? Na chwilę nie zamierzam dodawać cieni i świateł. Na razie jest tylko albo dzień, albo noc. Tylko żeby nie dało się stakować bez końca i w sekundę zjeść 100 sztuk.
Trzeba by sprawdzić w oryginalnym Falloutie, czy dało się jeść bez końca. Mi się wydaje, że się dało. Matt pyta, czy myślałem, aby skontaktować się z Bethesdą odnośnie współpracy. Nie myślałem o tym. Ja się po prostu cieszę, że nikt mi nie robi problemu, że mogę się rozwijać. Jak zakończysz pracę nad grą, zrobisz kooperację? Raczej nie. Czy planuję zrobić remake Fallouta 1? Jeśli to skończę i to wypali i będzie gotowa mechanika, to w zasadzie będzie o wiele prościej zrobić kolejną część albo jakiś spin-off. Cześć, przy tworzeniu postaci nie działa wpisanie imienia. Tego na razie nie ma. Myślę, że do testowania gry jest to póki co zbędne, natomiast myślę, żeby po prostu zostawić oryginalne nazwy postaci, a nie bawić się we wpisywanie własnego imienia i wieku, i to też będzie grywalne. Michał napisał, że według niego zasięg jest całkowicie źle zrobiony, bo w Falloutie przecież był widok od góry, nie ma co sugerować się tym. Chodzi tutaj o zasięg broni, ale i tak można było trafić przecież z jakiejś broni, co niby ma mały zasięg. No właśnie, chyba z tego co pamiętam, to nie do końca. Jeżeli byłeś za daleko, miałeś niską percepcję i twoja broń miała krótki zasięg, to musiałeś podejść bliżej. Z karabinu snajperskiego dało się strzelić prawie z lewej krawędzi mapy do wroga, który jest po prawej krawędzi mapy. Także mi się wydaje, że takie urozmaicenie jak zasięg to jest właśnie bardzo fajna rzecz. I to jest nasza decyzja, jak podejdziemy do wroga. Byłem na strzelnicy ostatnio z żoną, żona lepiej strzela ode mnie. Ani razu nie chybiła w kartkę. Czy dodasz opcję odwrócenia osi Y? Nie wiem, może dodam. Telefony mocniejsze niż teraz. W tym czasie telefony, na których hulają Total Wary z tysiącami żołnierzy na mapach. No ale te gry są zrobione w natywnym języku, a konstrukt tworzy kod, który jest taki, że tak powiem, ogólnie konwertowalny na inne porty, dlatego też to troszeczkę inaczej wygląda. Nie wchodząc w szczegóły, bardzo trzeba zadbać o performance gry, czyli o wydajność gry, żeby później dało się grać płynnie w tą grę. Odnośnie uników, uwzględniając sterowanie strzałkami klawiatury, można zastosować jakieś opóźnienie lub spowolnienie ruchu. Jeżeli na przykład zręczność jest niska, to poruszamy się jak mucha w smole, a jak wysoka, to tak jak obecnie, natychmiastowo. Tak samo również powinni działać przeciwnicy. No właśnie, widzicie, tu jest dużo kwestii do rozważenia. Pewnie każdego się nie da zadowolić. Znaczy ja podejrzewam, że Sylwester tutaj po prostu lekko, delikatnie na luzie sugeruje, że można by tak zmienić. Natomiast czy warto to zmienić? Znaczy tutaj wpływ zręczności na poruszanie się ma tylko wtedy, kiedy wybierzemy perka mięśniak. Wówczas wtedy mamy 2 punkty więcej siły, ale chodzimy i biegamy wolniej. Szkoda, że mi automatycznie nie tłumaczy tutaj tego, co piszecie. Powinno być taki przycisk przetłumacz. Słuchaj, Jaszczur pyta, czy rozważam udźwiękowienie całej produkcji wraz z dialogami. Wiesz co, no zawsze jest możliwość dodania dźwięku, to nie byłoby większego problemu. Ja nawet zainstalowałem program Descript, który uczy się głosu, ale póki co nie jest to super efektowne, bo nieładnie to brzmi. Być może w przyszłości będzie dało się ogarnąć jakiś fajny głos lektora i wówczas wtedy będziemy dodawać. Jeśli chcesz, Jaszczur, wyłapywać błędy, no to pograj trochę w grę, zobacz co tam jest do wyłapania i możesz mi dać znać. No tak, jak bierze się z Doniachem, można mieć 11 punktów, na razie tego nie usuwam. Pewnie wkrótce to zmienię. No niektóre sprite faktycznie się bugują, na przykład dla mnie jest jeden bug, którego jeszcze nie mogę zlokalizować. Czasami jak strzelam w 2 gekony na raz, to jeden znika. Po prostu znika po nim ślad. Dobra, jakby co, to piszcie nowe pytania. Za jakiś czas odpalę sobie tutaj tą stronę i będę czytał i komentował na bieżąco. Na razie trzymajcie się, cześć.